Czas na kolejną odsłonę naszej podróży po zamkach Warmii i Mazur. Tym razem opuszczamy dawne krzyżackie twierdze i ruszamy na Warmię, by odkryć tajemnicę 4 potężnych zamków należących do biskupów. Poznacie historię ostatniej w Europie spalonej na stosie czarownicy oraz sekrety fortuny właściciela jednego z największych gotyckich zamków w Polsce. Sprawdzimy także, ile prawdy kryje się w legendzie o Koperniku broniącym Olsztyna. A na koniec pikantne szczegóły o tym, co biskup Krasiński naprawdę myślał o grzesznych romansach, zwłaszcza z brzydką służącą. Gotowi na podróż? No to ruszamy. Od ponad dekady przemierzamy Polskę w poszukiwaniu miejsc pełnych historii, tajemnic i niezapomnianych widoków. Nasze odcinki to nie tylko relacje z podróży, to inspiracje dla Waszych wypraw i odkryć. Dziś zapraszamy Was na fascynującą wędrówkę po majestetycznych zamkach biskupich na Warmii. Zamek w Reszlu to gotycka perełka położona w jednym z najbardziej urokliwych miasteczek w Polsce. Jego mury pamiętają dawne intrygi, a wnętrza wciąż emanują średniowiecznym klimatem. Tajemnicze opowieści, niezwykła atmosfera starego zamczyska, malownicze uliczki i zapierające dech w piersiach mazurskie krajobrazy. Wszystko to sprawia, że to miejsce jest wręcz stworzone do odkrywania. Pod koniec XIV wieku biskup Jan z Miśni wzniósł zamek w miejscu dawnej krzyżackiej strażnicy. Mocno obwarowany miał pełnić funkcję twierdzy granicznej, która miała strzec terenów biskupstwa przed napadami Litwinów. Ponieważ kończący budowę biskup Henryk III Sorbon znany był z upodobania do przepychu, zadbał, by budowla powstała z niezwykłym jak na owe czasy rozmachem. Mimo doskonałych umocnień zamek przechodził z rąk do rąk, często bez walki, bowiem albo nie miał go kto bronić, albo załoga nie była zbyt zdeterminowana do walki. Być może dlatego zarówno zamek, jak i miasto uniknęły większych zniszczeń. Po wojnie 30-letniej przekształcono go w rezydencję myśliwską. Słabo broniony został ograbiony przez Szwedów i już nigdy nie wrócił do dawnej świetności. Po rozbiorach Prusacy postanowili przekształcić go na więzienie, które zresztą spłonęło w 1806 i 1807 roku. W pożary te zamieszana była bodaj najbardziej tragiczna i tajemnicza kobieta, której losy na zawsze wpisały się w mroczną historię zamku. Wydarzenia, o których Wam teraz opowiemy, miały miejsce w początkach XIX wieku. Ich bohaterka Barbara Zdunek należała do kobiet, które nie miały szczęścia do związków z mężczyznami, a że zarówno łatwo się zakochiwała, jak i szybko jej uczucia słabły, to w wieku 30 lat była już matką kilkorga nieślubnych dzieci. Jej ostatnim wybrankiem był znacznie młodszy parobek, znany z zamiłowania do karczemnych biesiad. Barbara często robiła mu tam awantury, złorzecząc, że zemści się okrutnie. Pech chciał, że w tym czasie miasto nawiedził pożar, w którym zginął jej kochanek, a podejrzenia o jego wzniecenie padły właśnie na nią. A że na Warmii i Mazurach wiara w czary, jak i istnienie czarownic była mocno zakorzeniona, to szybko oskarżono ją o wywołanie pożaru przy pomocy czarów. Barbarę uwięziono i po długim procesie zapadł wyrok – spalenie na stosie. Ku uciesze zgromadzonego tłumu wyrok wykonano 21 sierpnia 1811 roku. Tak zakończyła się dramatyczna historia ostatniej kobiety w Europie, która straciła życie w płomieniach za rzekome czary.
Po pożarach zamek przekazano gminie ewangelickiej z przeznaczeniem na kościół. Przeprowadzony wówczas remont zatarł nieco średniowieczny charakter budowli. Obie wojny światowe zamek przetrwał bez większego uszczerbku, jednak gruntowny remont przeszedł dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Od 2001 roku mieści się w nim hotel i muzeum w Baszcie i Lochach. Można w nim obejrzeć wystawę narzędzi tortur, salę rycerską oraz pamiątki poświęcone ostatniej spalonej czarownicy. Warto też wejść na basztę, z której rozpościera się piękna panorama na miasto. A teraz odwiedzimy zamek, w którym spór o grzeszne romanse ze służkami toczyli dwaj wybitni poeci Rzeczpospolitej. Zamek w Lidzbarku Warmińskim to jedna z najpiękniejszych ceglanych warowni w Europie, która ze względu na bezcenne malowidła nazywana bywa także kolorowym zamkiem. Jest on doskonałym przykładem zamku komturskiego, choć nigdy nie był własnością zakonną. Silne wpływy stylu krzyżackiego widoczne są jednak w całej budowli, zarówno w bryle zamku, jak i w jego wnętrzach, które swoim układem i detalami przypominają zakonne warownie. Pierwsza budowla warowna na terenie miasta powstała w 1240 roku i była to drewniana strażnica krzyżacka. Po przekazaniu terenów przez zakon biskupstwu warmińskiemu w 1350 roku biskup Jan z Miśni rozpoczyna budowę murowanego zamku. Ukończony pod koniec XIV stulecia stanowił trójczłonowe założenie ufortyfikowane dodatkowo 2 podzamczami. A ponieważ biskup i jego dwór nie mogli mieszkać w surowych, obronnych murach, wnętrza zamku przekształcono w wytworną rezydencję godną królewskiego dworu. Od pokoju toruńskiego, który zakończył wojnę 13-letnią, Warmia została związana z koroną. W zamku rezydowały wybitne postacie, biskupi, politycy, naukowcy i artyści, którzy łączyli obowiązki kościelne z działalnością kulturalną i naukową. Po potopie szwedzkim biskup Stefan Wyżga przeprowadza remont, tworząc okazały barokowy pałac na Międzymurzu. Okres świetności rezydencji kończy pierwszy rozbiór Polski. Zamek częściowo rozebrano, a pozostałą część przekształcono na szpital wojskowy, a później na sierociniec. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 20. XX wieku, po czym utworzono na zamku muzeum. Przez wieki jego mury gościły wiele wybitnych postaci, których historię poznacie już za chwilę. Wśród znanych mieszkańców zamku w Lidzbarku Warmińskim trzeba wymienić biskupa Łukasza Wacenrodę, wuja Mikołaja Kopernika. Także sam uczony po powrocie z Włoch zamieszkiwał w Lidzbarku przez 8 lat, podczas których rozwijał swoją rewolucyjną teorię heliocentryczną. Pozostawił po sobie wyjątkową pamiątkę, wydrapany na ścianie model Układu Słonecznego, który do dziś fascynuje zwiedzających. Zamek był również domem dla wielu biskupów, którzy należeli do intelektualnej elity czasów Jagiellonów. Wśród nich byli m.in. Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz czy Marcin Kromer, histograf, autor opisu Polski. Ostatnim biskupem warmińskim przed rozbiorami był słynny poeta, prozaik i komediopisarz Ignacy Krasicki. Stworzył tu teatr, wieczory literackie, a jego ogrody były znane w całej Polsce. Do historii przeszła jego konwersacja z Julianem Ursynem Niemcewiczem, który zauważył, iż podczas jednej z uczt usługuje im bardzo brzydka służąca. Zażartował wówczas w swoim stylu: Kto z brzydką grzeszy, 2 razy grzeszy, bo i Boga obraża, i ludzi śmieszy. Biskup Krasicki oczywiście nie pozostał dłużny i odrzekł: Kto z brzydką grzeszy, duszę swą zbawia, bo grzesząc jednocześnie pokutę odprawia.
Dziś zamek w Lidzbarku Warmińskim, zachowany w niemal niezmienionej formie od XVIII wieku, pełni funkcje muzealne. Na reprezentacyjnym piętrze można podziwiać kaplicę, wielki i mały refektarz, kapitularz, salę audiencyjną i komnaty biskupie do złudzenia przypominające te znajdujące się na zamkach krzyżackich. W pięknych wnętrzach ze sklepieniami gwieździstymi możemy obejrzeć ekspozycje poświęcone biskupom warmińskim i sztuce od XIV do XX wieku. Niezwykły klimat zamku dopełniają dwukondygnacyjne krużganki, które zachowały się bez zmian architektonicznych. To właśnie tam można podziwiać wspaniałe kolorowe freski pochodzące z XIV stulecia. W niewielkiej wsi Szymbark znajdziecie XIV-wieczny zamek kapituły pomezańskiej, który jest drugim po Malborku największym zamkiem gotyckim w Polsce. To jedno z najpiękniejszych założeń zamkowych w północno-wschodniej części kraju. Usytuowany nad brzegiem jeziora i otoczony starym parkiem, skrywa wiele tajemnic i zachwyca na każdym kroku. Położony na uboczu od głównych tras, jest często pomijany podczas podróży szlakiem zamków gotyckich. A szkoda, bo warto tu zawitać. Posłuchajcie dlaczego. Zamek w Szymbarku wzniesiono w XIV wieku dla uzależnionej już wówczas od Krzyżaków kapituły pomezańskiej. Jej biskupi prowadzili na terenie Prus intensywną działalność misyjną i kolonizacyjną i w ramach umacniania wiary i władzy wznosili na swoich włościach zamki obronne. Jednym z nich była właśnie warownia w Szymbarku. Po hołdzie pruskim zamek przeszedł w ręce Albrechta Hohenzollerna, wówczas już księcia pruskiego. Jego spadkobiercy przebudowali zamek na styl renesansowy. Kolejnymi właścicielami był ród von Finkenstein, zwany bogatymi owczarzami, bo na hodowli tych zwierząt dorobił się ogromnego majątku. Wówczas to przebudowano zamek na styl barokowy, by nieco później na fali idei romantycznych przywrócić mu cechy gotyckie. Rodzina zamieszkiwała zamek do 1945 roku. Wtedy to do ocalałego zamku wprowadził się sztab Armii Czerwonej. Przed jego opuszczeniem żołnierze splądrowali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, a na koniec podpalili zamek. To, czego nie zniszczył ogień, padło łupem szabrowników, którzy poszukiwali w ruinach ukrytych skarbów. Bo trzeba wiedzieć, że o bogactwach pozostawionych przez von Finkensteinów krążyły legendy. Ale czy były to tylko legendy? O tym za chwilę. Po wojnie Finkensteinowie zamku nie odzyskali, jednak do Szymbarku przyjechała na krótko jego była właścicielka. Za czasów Gomułki zatrzymała się u jednego z mieszkańców wsi i przez kilka dni oglądała pomieszczenia zamku. Pewnego dnia około godziny 4 nad ranem ktoś z mieszkańców widział ją, jak z 2 mężczyznami wynosiła skrzynię i ładowała do zaparkowanego samochodu. Krótko potem, gdzieś na łąkach za wsią, skrzynię przeładowano do samolotu, który natychmiast odleciał. Kilka dni później do wioski przyjechało wojsko, a bezpieka rozpoczęła dochodzenie. Ludzi przesłuchiwano, ale ostatecznie nie zdołano wyjaśnić, co pani Finkenstein zabrała z zamku. Po tych wydarzeniach na zamku nie działo się już zbyt wiele. W
Wprawdzie w latach 60. wykonano pierwsze prace zabezpieczające, jednak wkrótce je przerwano. Jeszcze w 1988 roku planowano odbudowę warowni z przeznaczeniem na ośrodek dla niewidomych dzieci, jednak z braku funduszy z planów zrezygnowano. W 1995 roku ruiny stały się polem bitwy z końca II wojny światowej za sprawą kręcenia tu filmu Król Olch z Johnem Malkowiczem w roli głównej. W 2018 roku zamek został sprzedany z założeniem przebudowy na centrum hotelowo-konferencyjne, jednak prace nie ruszyły. Dziś jest zabezpieczony, ale w nie najlepszym stanie i nie można już wejść na dziedziniec. Pozostaje jedynie spacer wokół budowli, ale i tak warto, bo jest co podziwiać. Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie jest najstarszym i najbardziej okazałym zabytkiem stolicy województwa. Los obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie, dzięki czemu do dziś zachwyca autentycznym gotyckim charakterem i doskonale zachowaną architekturą. To właśnie te walory sprawiły, że został wpisany na listę pomników historii. Z zamkiem wiąże się również fascynująca opowieść o Mikołaju Koperniku, który miał bronić jego murów przed krzyżakami. Ile jest w tym prawdy, opowiemy Wam w dalszej części. W połowie XIV wieku w zakolu rzeki Łyny Kapituła Warmińska rozpoczęła budowę niewielkiego zamku. Już w kolejnym stuleciu warownię rozbudowano o kolejne 2 skrzydła. W obrębie zamku znajdowały się także zbrojownia, prochownia, łaźnia i stajnia z wozownią. Po pokoju toruńskim zamek trafił wraz z Warmią w ręce polskie. Z czasem przestał pełnić funkcje obronne. Dobudowano skrzydło mieszkalne, osuszono fosę, a most wiodący do zamku zastąpiono normalną drogą. W 1945 roku stał się siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. A jak było z tą obroną zamku przez Kopernika? O tym już za chwilę. Mikołaj Kopernik był najznamienitszym mieszkańcem zamku. Dwukrotnie pełnił tu obowiązki administratora dóbr kapituły. Czas spędzony w Olsztynie poświęcił na obowiązki administracyjne, a także pierwszą część redakcji traktatu monetarnego. Także tu spisał tekst pierwszej księgi swojego dzieła życia De Revolutionibus. Świadczą o tym pozostawione przez niego pamiątki, własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna na ścianie krużganka. Jest to jedyny zachowany na świecie instrument astronomiczny wykonany i użytkowany przez Kopernika. No dobrze, ale czas w końcu na tą słynną obronę zamku. Podczas wojny z zakonem krzyżackim Kopernik ponownie trafił do zamku w Olsztynie, szukając schronienia po splądrowaniu Fromborka przez krzyżaków. A jak to było z tą bohaterską obroną? Cóż, historia lubi upiększać fakty. Faktycznie Kopernik mocno rozbudował walory obronne zamku i bardzo dobrze przygotował go do oblężenia. Jednak gdy wojska krzyżackie zbliżyły się do Olsztyna i zobaczyły dobrze przysposobiony na atak zamek, odstąpiły od oblężenia, nie próbując nawet go zdobyć. Tak więc Kopernik nie miał nawet sposobności, by bronić zamku. Jednak trzeba mu oddać, że dzięki niemu takowa nie musiała nastąpić. Pamiątki po astronomię to dziś jedne z najcenniejszych przedmiotów w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur,
które współcześnie ma swoją siedzibę na zamku. W muzeum zobaczyć też można kolekcję rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego w armii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej, znaleziska archeologiczne oraz numizmatykę. Na dziedzińcu znajdziemy kamienny posąg tzw. baby pruskiej przywieziony z Barcian, wersalski kamień graniczny z 1919 roku, a także nieczynną studnię. Dużą popularnością cieszą się także imprezy organizowane na zamku w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego oraz wieczory zamkowe. Tereny dawnych Prus często kojarzą nam się wyłącznie z ziemiami zajętymi przez zakon krzyżacki. Jednak jak usłyszeliście dzisiaj, oprócz warowni zakonnych, o których możecie posłuchać w innych naszych opowieściach, można tu także znaleźć piękne i monumentalne zamki, które do zakonu nie należały. Ich mury kryją równie fascynujące opowieści, a ich mieszkańcy odegrali istotną rolę w historii Polski. Każdy kamień, każda komnata i każdy krużganek mają tu swoją opowieść, pełną intryg, wielkiej polityki, ale i ludzkich namiętności. Jedno jest pewne, te zamki wciąż mają wiele do opowiedzenia.